Witam Was, moi drodzy. Dostaję już od jakiegoś czasu od Was pytania, ponieważ robicie różnego rodzaju kuracje przeciwpasożytnicze, które są ogólnie polecane, które powinno się też robić itd., itd. Jednak piszecie, że po takich kuracjach zamiast lepiej, to czujecie się gorzej. Czyli po prostu pogarszają Wam się przeróżnego rodzaju symptomy itd., itd. Więc dziś chciałem Wam po prostu wytłumaczyć ten temat, dlaczego tak się dzieje, co można zrobić, żeby tak się nie działo, ale żeby do tego przejść, to trzeba po prostu cofnąć się troszeczkę do tyłu w całym naszym czasie istnienia tutaj. Mianowicie człowiek od sporego czasu, odkąd istnieje, żył cały czas w symbiozie z różnymi pasożytami. Oczywiście ludzie dawni, pierwotni również jedli różnego rodzaju zioła, które napotkali, ponieważ wiecie, tryb zbieractwa i tak dalej, później był myśliwy i tak dalej, więc jadło się co popadło. Niektóre zioła oczywiście działały również przeciwpasożytnicze. To wszystko jak gdyby miało takie koło intuicyjne, o tak to może nazwę. Tak samo jak dziś dziko żyjące zwierzęta gdzieś tam w naturze bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka również doskonale wiedzą, które zioła kiedy mają zjeść, kiedy im coś dolega. Także radzą sobie świetnie z tym wszystkim. Jednak musimy teraz cofnąć się z powrotem do naszych czasów, do środowiska, które jest mocno zanieczyszczone. I jak wiemy, mamy sporo metali ciężkich, które są po prostu ogólnie dostępne, że tak powiem, dostajemy je gratis. Problem w tym, że nie możemy ich wywieźć na złomnicę, żeby ich sprzedać, tylko przeważnie one zostają w naszym ciele i siedzą tam w środku. Ponieważ są w jedzeniu, są w powietrzu, także pięknie nam opadają również na jedzenie, które jemy gdzieś z naszego ogródka. Wszędzie tam to po prostu jest. No i jak tak dalej będzie, to prawdopodobnie nadal tam będzie. Więc przyswajamy spore dawki różnego rodzaju metali ciężkich do naszego organizmu. Przy większości badań ludzi wychodzą, że te normy są już mocno przekroczone wszystkich. Także organizmy są mocno obciążone. Metale ciężkie powodują przede wszystkim różnego rodzaju neurologiczne problemy. Również potrafią zadziałać na układ odpornościowy, przez co wytwarzają się choroby autoimmunologiczne, czyli wiecie, ta plaga takich chorób autoimmunologicznych, która teraz jest na lewo i na prawo. Praktycznie każdy to coś tam z tego ma już powoli, takie to już czasy są. No i one są przeróżne są to jakiegoś rodzaju skórne, jakieś hormonalne typu Hashimoto, na przykład endometrioza, jakieś łuszczyce, jakieś egzemy, naprawdę wachlarz jest tego spory, reumatoidalne zapalenie stawów, także jest naprawdę sporo tego wszystkiego. I teraz co? Każdy z nas jest obciążony tymi metalami ciężkimi. Robimy kurację przeciwpasożytniczą i nagle czujemy się gorzej. Objawy nam się pogarszają i z czasem one się nawet nie poprawiają. To jest jeszcze najgorsze w tym wszystkim. Także nie jest to tak, że to jest przejściowe, że tylko na chwileczkę będziemy się czuć gorzej i za chwilę już będzie lepiej. Niestety bardzo często bywa tak, że czujemy się gorzej i zostajemy już tak z tym uczuciem się gorzej. Dlaczego? Ponieważ pasożyty, z którymi od iluś tam setek tysięcy lat, może tak to powiem, żyjemy w symbiozie, pomagają nam i zjadają te metale ciężkie. One są bardzo mocno obciążone metalami ciężkimi. Tak, te pasożyty. Teraz, kiedy ty robisz takie kuracje przeciwpasożytnicze, zaczynasz wybijać te pasożyty, co się wtedy dzieje? Wypuszczają wszystkie metale ciężkie, ponieważ one tam padają i wypuszczają te metale ciężkie, które zjadły i które mają w sobie, i one trafiają po prostu z powrotem do obiegu, do twojego organizmu. Jeżeli zrobiłeś mocną kurację przeciwpasożytniczą, to prawdopodobnie dostałeś olbrzymią dawkę metali ciężkich z powrotem i kiedy już tam się coś lepiej zaczynałeś czuć i nagle czujesz się totalnie źle, to po prostu dostałeś sporą ilość metali ciężkich z powrotem. Mało tego,
teraz te pasożyty, które padły w Twoim organizmie, one się również rozkładają i wypuszczają toksyny, bo to wiadomo, to musi paść, czyli gniją, jednym słowem, po prostu w Twoim organizmie, bo nie wszystkie się wydalają, bo nie wszystkie mieszkają w jelitach. Wiele różnych pasożytów zamieszkuje też inne części naszego organizmu. Bardzo często siedzą gdzieś pod skórą, niekiedy w organach potrafią siedzieć. Są nawet takie, które żyją i w mózgu, i w wątrobie. Praktycznie wszędzie są przeróżne odmiany tych pasożytów. No i tu właśnie pojawia się problem. Co teraz robić? Moi drodzy, przede wszystkim używać rzeczy, które pomagają łapać metale ciężkie. To jest pierwsza rzecz. A tutaj wachlarz mamy bardzo spory, jeżeli chodzi o to, ponieważ mamy co? Mamy różnego rodzaju ziemki, na przykład diatomit, zeolit. Nie musi być ten super drogi, bo ostatnio też gdzieś ktoś mi napisał, ale ten zeolit kosztuje z 800 zł. Mój drogi, to jest naprawdę taka cena, ja jeszcze nigdy w życiu nie widziałem zeolitu w takiej cenie. I bardzo często te zeolity, które są naprawdę tak super drogie, nie mówię, że wszystkie, bo nie widziałem wszystkich na oczy, ale bardzo często bywa tak, że one są za bardzo zmielone. I co się wtedy dzieje? Wtedy zamiast one zabierać metale ciężkie z Twojego organizmu, to jeszcze Ci ich dostarczają, ponieważ są za drobno zmielone. Ja używałem zawsze zwykłego, kosmetycznego, który po prostu bez problemu sobie z tym wszystkim radził, ponieważ nie był aż tak mocno zmielony na tamte nanocząsteczki i tak dalej. To nie jest dobre, jeżeli chodzi o zeolit. Co dalej mamy? Mamy jeszcze glutation. Mamy przecież kwas fulwowy, o którym też Wam film robiłem. Bardzo fajna rzecz, który też bardzo fajnie czyści metale ciężkie. Naprawdę możliwości mamy sporo, które tutaj możemy robić. Pektyny, czyli na przykład w owocach, które jemy, również mają możliwości wyłapywania metali ciężkich, wyprowadzania ich z organizmu i tak dalej. Także to trzeba zawsze połączyć po prostu razem. Jeżeli już chcemy robić takie kuracje przeciwpasożytnicze, to musimy te wszystkie sposoby razem połączyć. Trzeba oczywiście wtedy dużo więcej pić. Wcale by nie było źle, gdybyśmy jakąś saunę sobie wybrali, tylko fajnie było, jakby to była sauna na podczerwień, nie ta parowa. Ze względu na to, że u niektórych ludzi po prostu układ krążenia niedobrze znosi na przykład saunę parową, a dużo lepiej znosi saunę na podczerwień. Także sposobów tutaj jest multum, tylko po prostu trzeba wiedzieć i znać te wszystkie metody, jak ten organizm działa. Nie, że od kogoś usłyszysz, że zrób kurację przeciwpasożytniczą, będzie pięknie, świetnie. Doinformuj się, bo nie zawsze każdy Ci wszystko powie dalej. Część Ci powie zrób tak, ale nie powie Ci, że powinieneś jeszcze zrobić to do tego. I później mamy właśnie takie przypadki, że zamiast jest lepiej, to jest gorzej. Bo nie jest wszystko zastosowane. Także więcej ruchu wtedy, bo organizm musi pracować, nie siedzenie na kanapie, tylko trzeba pracować, ten krwiobieg musi pracować, żeby te wszystkie toksyny z tych komórek mogło łapać. Więcej wody pić i zastosować któreś z tych metod po prostu też na te metale ciężkie, żeby to mogło wszystko oczyścić. Bo inaczej wątroba będzie przeciążona, nerki będą przeciążone, wszystko będzie przeciążone i Ty się będziesz po prostu źle czuł. Będą występowały bóle głowy na przykład, nawet i z samych tych toksyn, które już te pasożyty puszczą. Także wtedy trzeba optymalnie pić też, żeby organizm cały czas miał przepływ, żeby się te toksyny w zbyt wielkich ilościach nie gromadziły w środku. Także to jest wszystko ogólnie proste, tylko trzeba tą wiedzę po prostu mieć i trzeba ją znać. A jako ciekawostkę, to przy niektórych chorobach autoimmunologicznych podaje się nawet pasożyty świńskie. Tak, to są świńskie pasożyty, taka glizda, teraz mi nazwa uciekła tej glizdy, podaje się jajka tych pasożytów. I się tam po prostu normalnie pije. To są specjalne laboratoria, które po prostu je tam hodują. Wiem, że to w Niemczech na 100% jest jako normalna terapia zalecana przez lekarzy, którą się tam robi i pijesz te świńskie jajka pasożytów. One się w tobie tam, wiecie, lekko rozwijają, ale co się dzieje? Tutaj mówią tak, że organizm jak gdyby nagle odwraca swoją uwagę, czyli przestaje być zainteresowany
tobą, bo w autoimmunologii organizm, układ odpornościowy sam nas gryzie, no bo widzi różnego rodzaju białka, które się tam przedostały, których tam nie powinno być i widzi to po prostu jako wroga. Więc no, rzuca się na to wszystko. I kiedy te pasożyty przychodzą, to on odwraca uwagę po prostu znowu na te pasożyty. Jednak ja bym powiedział jeszcze, a co jeżeli te pasożyty zaczynają łapać metale ciężkie z twojego organizmu? No, a jest to forma takiego pasożytu, który po prostu no, człowiekowi akurat niezbyt zagraża, bo on się rozwinie tylko w organizmie i się wydali. Nie ma możliwości zrobienia pełnego cyklu, żeby znowu mógł się rozmnażać jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Czyli po prostu nie robi pełnych cyklów, tylko się rozwinie i go wydalamy i na tym jest tyle. Ale jest to stosowane jako terapia na niektóre choroby autoimmunologiczne, właśnie coś takiego. W oficjalnej medycynie. Oczywiście przeważnie zapisują to jako ostatnią metodę, jak już wiecie, kortyzony i te wszystkie inne sposoby zawiodły, nie pomogły, no to wtedy ci takie coś z łaski wielkiej zapiszą, przynajmniej w Niemczech. Nie wiem jak u nas w Polsce, czy to w ogóle do nas dotarło, nie mam zielonego pojęcia, nie zgłębiałem tematu, przyznaję się od razu. Także myślę, że to powinno Wam na dziś wystarczyć, także pamiętajcie, kuracja przeciwpasożytnicza z odpowiednim BHP, tak to nazwijmy. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej!